Po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1382 roku Polska stanęła na krawędzi przepaści. Dynastia Andegawenów, która przejęła tron po Kazimierzu Wielkim, nie zdołała utrzymać jedności królestwa. Ludwik, król dwóch narodów, Polski i Węgier, pozostawił po sobie jedynie córki, co wywołało poważny kryzys sukcesyjny. Rywalizacja o tron, zawiłe intrygi polityczne i rosnące napięcie między zwaśnionymi stronnictwami doprowadziły do wybuchu wojny domowej, która przez lata wstrząsała fundamentami polskiego państwa. Ludwik Węgierski, choć był potężnym władcą, nie zapewnił stabilnego następcy na polskim tronie. Jego córki Maria i Jadwiga miały stać się dziedziczkami jego terytoriów. Jednak ich małoletność oraz brak męskiego potomka w rodzie Andegawenów wywołały poważne wątpliwości wśród polskiej szlachty. Polityka sukcesyjna Ludwika, która miała połączyć Polskę i Węgry, stała się zarzewiem konfliktu między różnymi frakcjami magnackimi, które rywalizowały o władzę w kraju. Główne stronnictwa szlacheckie, Grzymalici i Nałęcze, rozpoczęły walkę o wpływy, z których każdy miał swoją wizję przyszłości Polski. Grzymalici, silnie powiązani z możnymi z zachodnich rubieży królestwa, opowiadali się za związkiem z Luksemburgami. Maria, córka Ludwika Węgierskiego, była żoną Zygmunta Luksemburczyka. Nałęcze, bardziej skłonni do współpracy z Litwą, widzieli w Jadwidze Andegaweńskiej szansę na utrzymanie niezależności Polski i zabezpieczenie jej przed wpływami niemieckimi. Konflikt wybuchł z pełną siłą, gdy stronnictwo ziemian rodu Nałęczów odmówiło w Poznaniu złożenia hołdu Zygmuntowi Luksemburczykowi. Bezpośrednią przyczyną tego faktu była niechęć ziemian kierowanych przez Wincentego z Kępy, herbu d'Oliva, do postaci starosty generalnego Wielkopolski, Grzymality do Marata z Iwna, stronnika Luksemburczyka. Stronnictwo ziemskie było gotowe uznać Zygmunta Luksemburczyka pod warunkiem złożenia przysięgi, że wraz z żoną będzie stale rezydował w Krakowie oraz że usunie do Marata z Iwna ze stanowiska. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem Grzymalitów i rozpoczęło się kilka lat niepokojów, walk, najazdów i napadów. Polska pogrążyła się w chaosie. Brak jednoznacznego następcy tronu oraz rosnące ambicje lokalnych magnatów doprowadziły do wybuchu konfliktu zbrojnego. Początkowo starcia miały charakter lokalny, jednak szybko przerodziły się w otwartą wojnę domową, która objęła niemal cały kraj. Kulminacyjnym momentem konfliktu była bitwa pod Szamotułami, stoczona 15 lutego 1383 roku na polach Piotrówka, niedaleko Szamotuł, siedziby rodu Nałęczów. O świcie sędziwoj Świdwa z Szamotuł, dowodząc 300 pocztowymi rycerzami, przeprowadził niespodziewany atak na obóz do Marata. Zaskoczone siły starosty wielkopolskiego zostały rozbite, a wielu rycerzy trafiło do niewoli. Jednak w trakcie pościgu oddziały Nałęczów rozproszyły się. Wykorzystał to Wierzbięta ze Smogulca, inny przedstawiciel Grzymalitów, który przybył na pole bitwy z posiłkami, 100 kopijnikami i 500 piechurami. W wyniku kontrataku Grzymalitów Nałęczowie ponieśli klęskę, a sędziwój Świdwa zdołał schronić się jedynie z niewielką grupą zbrojnych w warowni w Ostrorogu. Miasta, które dotąd cieszyły się względnym spokojem, stały się areną brutalnych walk między oddziałami wiernych różnym stronnictwom.
Grzymalici, wspierani przez potężne rody z Wielkopolski, próbowali narzucić swoją wolę reszcie kraju. Ich celem było zapewnienie Zygmuntowi Luksemburskiemu tronu polskiego, co miało umocnić ich pozycję i przynieść korzyści z zaciśnięcia więzi z cesarstwem. Nałęcze w opozycji do Grzymalitów skupili się na zabezpieczeniu interesów lokalnych i chronieniu suwerenności Polski, widząc w Jadwidze idealnego kandydata na tron. Najważniejsze walki miały miejsce w Małopolsce, gdzie zarówno Grzymalici, jak i Nałęcze walczyli o kontrolę nad Krakowem, kluczowym miastem królestwa. Nałęcze, dowodzeni przez wpływowego szlachcica Spytka z Melsztyna, zdobyli przewagę dzięki zręczności, taktyce i wsparciu lokalnej ludności, która niechętnie patrzyła na perspektywę rządów Zygmunta Luksemburskiego. W chaosie Piastowie z Mazowsza też widzieli swoją szansę na zdobycie korony Polski. Siemowit IV, potomek mazowieckiej dynastii Piastów, gdy dowiedział się, że do Krakowa ma przybyć Jadwiga Andegaweńska, ruszył z pocztem 500 rycerzy do Krakowa, by zająć miasto i siłą poślubić Jadwigę. Spisek został wykryty, a Piast nie został wpuszczony do miasta. Przybycie Jadwigi do Polski przełożono na 11 listopada 1383 roku. Jednocześnie na zjeździe w Koszycach regentka Węgier Elżbieta Bośniaczka zawarła ze szlachtą polską układ, mówiący, że w razie bezpotomnej śmierci którejś z jej córek, Jadwigi w Polsce lub Marii na Węgrzech, pozostała przy życiu obejmie drugie królestwo. Zostało to zaakceptowane przez Domarata z Iwna, jak również Wincentego z Kępy, za cenę ustąpienia tego pierwszego ze stanowiska starosty generalnego Wielkopolski. Chaos trwał, walki nie ograniczały się jedynie do Krakowa. W Wielkopolsce, Pomorzu i na Śląsku dochodziło do licznych potyczek, które często przybrały formę lokalnych wojen. Zamek w Poznaniu stał się twierdzą Grzymalitów, z której próbowali oni rozszerzyć swoje wpływy na południe. Nałęcze, choć słabsi liczebnie, zyskali poparcie wschodnich ziem królestwa, co umożliwiło im zorganizowanie skutecznej obrony. Wojna domowa nie była tylko serią brutalnych bitew. W tle rozgrywały się liczne intrygi, zdrady i zmowy, które miały kluczowy wpływ na rozwój wydarzeń. Wiele miast i zamków, nie mogąc dłużej wytrzymać oblężeń, zmieniało strony, często pod wpływem obietnic lub gróźb ze strony dowódców wojskowych. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów konfliktu była zdrada wśród Grzymalitów. Kilku członków przedstawicieli tego stronnictwa, widząc słabnące pozycje Zygmunta, zdecydowało się przejść na stronę Nałęczów, oferując im kluczowe twierdze w zamian za zachowanie swoich majątków. Zdrada ta osłabiła siły Grzymalitów i przyczyniła się do ich ostatecznej klęski. Przełomowy moment nastąpił w 1384 roku, kiedy to na polski tron koronowano Jadwigę Andegaweńską. Była to decyzja, która ostatecznie zakończyła wojnę domową, choć nie bez oporu. Jadwiga młoda, niezdecydowana władczyni, zyskała poparcie większości polskiej szlachty, która widziała w niej nadzieję na stabilizację kraju. Jej koronacja była nie tylko symbolicznym zakończeniem konfliktu, ale również początkiem nowej epoki w historii Polski. Wojna domowa po śmierci Ludwika Węgierskiego zakończyła się formalnym zawarciem Unii w Krewie w 1385 roku, kiedy to Jadwiga poślubiła litewskiego księcia Jagiełłę. Małżeństwo to nie tylko zakończyło wojnę, ale również zacieśniło więzi między Polską a Litwą, tworząc podstawy przyszłej potęgi Jagiellonów. Choć wojna domowa była tragicznym okresem w historii Polski,
Jej skutki miały dalekofalowy wpływ na rozwój państwa. Konflikt ten pokazał, jak ważna jest stabilna sukcesja oraz silna władza centralna, a także ujawnił głęboko zakorzenione podziały społeczne i regionalne w kraju. Zwycięstwo Nałęczów i koronacja Jadwigi stały się symbolem triumfu polskiej suwerenności nad zagranicznymi wpływami. Unia polsko-litewska, która była bezpośrednim skutkiem wojny domowej, położyła fundamenty pod stworzenie jednego z największych państw w Europie Środkowej. Choć konflikt ten był pełen zdrad, intryg i okrucieństw, ostatecznie doprowadził do zjednoczenia kraju i stworzenia stabilnych warunków do rozwoju, które trwały przez kolejne stulecia. Wojna domowa po śmierci Ludwika Węgierskiego pozostaje jednym z najbardziej burzliwych, ale także formacyjnych momentów w historii Polski, przypominając o trudnej drodze, jaką przeszło to państwo w średniowieczu, by stać się potężnym i stabilnym królestwem. Dziękuję. Dzisiejsza historia dobiegła końca. Już wkrótce przygotuję dla Was kolejne historie pełne politycznych intryg, bitew i niezwykłych postaci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.